Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś przychodzę do Was z najcięższym czołgiem II wojny światowej, który został bojowo użyty. Panzerjäger Tiger Ausf B. Jak Tiger. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Panzerjäger Tiger Ausf B, znany również jako Tygrys Myśliwski, to jeden z najsilniejszych niszczycieli czołgów, który kiedykolwiek powstał. Ten 72-tonowy kolos uzbrojony w działo 12,8 cm PaK-44 mógł zniszczyć każdy opancerzony pojazd wroga z ogromnej odległości, stając się prawdziwym koszmarem dla aliantów. Choć był niezwykle potężny, jego ciężar i problemy z mobilnością sprawiały, że rzadko pojawiał się na polu bitwy. Zaledwie 80 egzemplarzy tego Jagdtigera zostało wyprodukowanych, a tylko 2 bataliony niemieckie używały tych maszyn. Większość z nich została utracona w wyniku awarii mechanicznych lub porzucenia przez własne załogi. Recenzję zacznijmy klasycznie od pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, czyli jego nazwa, jego numer, ilość klocków oraz seria, do której należy. A oczywiście nasz Jagdtiger należy do serii historycznej. Na odwrocie pudełka również znajduje się kilka wartościowych informacji. Między innymi przedstawione są niektóre funkcjonalności tego modelu. Oprócz tego oczywiście jest tabela techniczna, w której znajdują się wszystkie dane dotyczące tego pojazdu. Między innymi jest tam waga, jego uzbrojenie oraz inne informacje, które mogłyby Was zainteresować. Nie zabrakło też miejsca na archiwalne zdjęcie, które przedstawia właśnie porzuconego przez własną załogę Jagdtigera. Przejdźmy teraz do samego modelu. Jagdtiger wykonany jest w skali 1:48, tak więc też jest to całkiem mały i kompaktowy pojazd, ale warto wspomnieć o jego wymiarach. Mierzy on 22 cm długości, 8 cm szerokości oraz 6,5 cm wysokości, tak więc mimo tego, że był to jeden z najpotężniejszych pojazdów, to w moich dłoniach jest on naprawdę całkiem mały. Niemniej, mimo swoich małych rozmiarów, Jagdtiger został zbudowany z ponad 500 elementów, tak więc jest to naprawdę bardzo dobrze odwzorowany model, który myślę, że podczas budowy może sprawić Wam wiele frajdy. Jagdtiger, jak sama nazwa wskazuje, to jest Panzerjäger Tiger Ausführung B, tak więc konstrukcyjnie ten model jest oparty na Tygrysie II, który też właśnie w tej skali znajduje się w ofercie Kobi. Tak więc jest on, można powiedzieć, że bardzo podobny. Również ma charakterystyczne szachownicowe podwozie. Gąsienice też tutaj kręcą się bez najmniejszego problemu po tym naszym kapryśnym blacie. Tak więc jest to bardzo zabawowy model. Oprócz tego też ma odwzorowaną masę szczegółów. Błotniki, o których niedawno się rozwodziłem, odwzorowane są z przodu. Te boczne błotniki, które jest bardzo ciężko odwzorować w klockowych Tygrysach, zwłaszcza Tygrysach II, również są tutaj odwzorowane. Kończą się takimi charakterystycznymi błotnikami z tyłu, które również można regulować i dostosować sobie do wysokości. Nie zabrakło też drewnianej skrzynki, charakterystycznych 2 wydechów oraz tego, z czego również znane są Tygrysy, czyli narzędzia, które znajdowały się na jego obu burtach. No i właśnie tutaj mamy takie 2 charakterystyczne szare rurki, które znajdują się z jednej oraz z drugiej strony. No pamiętajmy, że Tygrysy były ciężkimi maszynami, tak więc często potrzebowały lin holowniczych i myślę, że właśnie ta rurka imituje taką linę holowniczą, za pomocą której można było Tygrysa uratować z opałów, co pamiętajmy, był to przeszło 70-tonowy pojazd, tak więc całkiem często mu się to zdarzało. Oprócz tego nasz Tygrys, a właściwie Tygrys Myśliwski, bo jest to Jagdtiger, ma odwzorowane jarzmo karabinu maszynowego, karabinu MG34, które można podnosić i opuszczać, tak więc jest to kolejny fajny klockowy szczegół. No i przejdźmy do tego, co najbardziej różni konwencjonalnego, zwykłego Tygrysa królewskiego od jego niszczycielskiej wersji. Ale Jagdtiger nie miał wieży, tylko miał wielką pancerną nadbudówkę. Była naprawdę bardzo grubo opancerzona. Tutaj ten przedni pancerz był bardzo gruby i był on ciężki do zniszczenia od frontu. O wiele łatwiej niszczyło się Tygrysa od boku. Ten Tygrys ma tutaj po obu stronach pasma gąsienic. Te ogniwa gąsienic
gąsienic, które są zamontowane, które miały wielorakie zastosowanie, bo powiedzmy sobie szczerze, i dzięki temu model wygląda trochę atrakcyjnie, jest to taka trochę odskocznia. Jest to też dobre miejsce, żeby transportować zapasowe gąsienice, bo pamiętajmy, że te w ferworze walki mogły być bardzo łatwo uszkodzone, ale oprócz tego mogłoby to być bardzo prowizoryczne, ale dopancerzenie właśnie tych bocznych płyt, które były odkryte i bardzo wrażliwe na ostrzał wroga. Jak już jesteśmy przy tej nadbudówce, to warto też wspomnieć o charakterystycznych drzwiach dwuskrzydłowych, które znajdują się właśnie tutaj z tyłu, zostały odwzorowane. No pamiętajmy, że jest to ogromny, ciężki pojazd, który ma jeszcze cięższą armatę, bo to jest armata 128 mm, tak więc naprawdę potężna armata. No i ładowanie tej amunicji przez zwykły właz dowódcy, gdzieś inne włazy, do czego przejdę za chwilę, byłoby bardzo ciężkie, dlatego tutaj właśnie znajduje się taki właz, można powiedzieć techniczny, właśnie dla ładowniczego, dla celowniczego, no i przede wszystkim właśnie do ładowania amunicji. Przejdźmy jeszcze do właśnie włazu dowódcy, który tutaj został odwzorowany za pomocą nadruku. No i jak już jesteśmy przy nadrukach, to można też od razu omówić pozostałe. Między innymi za pomocą nadruków odwzorowane zostały oznaczenia tego modelu, czyli charakterystyczne niemieckie Balkenkreuze, czyli krzyże belkowe. One są tutaj tak schowane pomiędzy tymi gąsienicami, jest z jednej strony, jest również z drugiej, ale oprócz tego za pomocą nadruków odwzorowane są całe praktycznie przykrycie tego naszego układu silnikowego, czyli tutaj w tym miejscu, gdzie znajdował się silnik, znajdują się kraty, wieczniki, wywiewy i tutaj właśnie to wszystko, te wszystkie szczególiki zostały odwzorowane za pomocą nadruków i trzeba przyznać, że zostało to odwzorowane bardzo ładnie. Wygląda to naprawdę bardzo estetycznie. Jeszcze muszę wspomnieć, bo trochę to pominąłem, o jarzmie armaty i o właśnie samym dziale. Armata jest unoszona, w górę i w dół można bez problemu nią poruszać. No i właśnie to jest to potężne jarzmo tej 128 mm armaty. Ono było najbardziej opancerzone, bo sam przód był bardzo grubo opancerzony, ale jarzmo było najgrubszym elementem. No i oczywiście mamy długą i potężną 128 mm armatę, która była naprawdę groźna, niebezpieczna, no i przede wszystkim niszczycielska. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania. A jeżeli wciąż tego nie robicie, również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.